Witam serdecznie, Andrzej Stefaniak. Dzisiaj będziemy rysowali skały. Żeby narysować dobrze skałę, trzeba zabawić się kontrastem. Spróbujemy najpierw zobaczyć kontrast na przykładowym pudełku. Jeżeli narysujemy sobie pudełko, które ma 3 ściany, oczywiście 3 ściany są dla nas widoczne w jakimś delikatnej perspektywie, ustawimy promienie światła, że będą napadały z lewego górnego rogu, to wtedy górna powierzchnia jest całkowicie doświetlona, a dwie boczne powierzchnie są niedoświetlone w różnym stopniu. I ten kontrast właśnie będzie nam budował całą atmosferę czegoś, co będziemy rozpoznawali docelowo jako skałę. Zabawa umiejętna kontrastem, silnym kontrastem oraz takim delikatniejszym kontrastem powoduje, że będziemy coś odczuwali, że coś jest bardziej wypukłe albo mniej wypukłe. A reszta to już jest nadanie kształtu. Stąd mamy 3 powierzchnie i one są do siebie kontrastowe jak 1 do 5 do 80% wypełnienia. Pamiętać trzeba jeszcze o dolnej krawędzi. Tutaj zawsze coś jest ciemniejszego. To wynika z tego, że kamienie leżą nam przy ziemi. Zazwyczaj one też są troszeczkę podcięte od strony tej ziemi, stąd będziemy tutaj dorysowywali nawet przekontrastowany, tak jak tutaj na rysunku, obraz tego kamienia. Kontrast musi być silny, tak jak powiedziałem, ja tutaj dociągam jeszcze kontrast do 80%, czyli mamy stosunek mniej więcej 10% kontrastu, 50 i 80 do 90. Na początku budujemy sobie kształt dowolny, acz pamiętajcie, że te kształty naturalnych kamieni są dość takie porysowane. One nie są jedną kreską, więc staramy się, żeby ten ołówek prowadzony był też taką kreską troszeczkę chybotliwą. Zaznaczamy sobie kształt ogólny naszego kamienia, tak jak pasuje nam do kompozycji, którą sobie stwarzamy. Drugim elementem jest dobrze odciąć sobie powierzchnię górną kamienia. Wtedy będzie łatwiej nam dokonać pewnego cieniowania. Ten kamień akurat ma dwie powierzchnie górne, stąd ja rysuję w tej chwili dolną część powierzchni kamienia i zaczynam rysować szkic górnego kawałka. Po narysowaniu tego elementu zaczynamy pomału wyznaczać sobie miejsce, gdzie będzie nam się kończył pierwszy cień i gdzie będzie nam się kończył drugi cień. Oczywiście tu tak samo jak w poprzednim przykładzie, światło mamy z lewego górnego rogu. Cieniujemy równomiernie teraz bryłę tego kamienia. Pozwoli nam to później nanosić już tylko detale związane z kształtem samego kamienia. Co do szrafu, który można tu użyć, to już zależy od Was. Możecie użyć szraf, tak jak ja mam tutaj jednoskośny, ale można być równie dobrze szraf wieloskośny, już dający kawałki kamienia. To zależy, jak Wam będzie wygodnie. Też nie musicie robić w taki sposób, czyli możecie od razu jak gdyby kawałkami szrafować, wybierając konkretne elementy bryły. Ja tutaj przyjąłem taką technikę, bo jest mi po prostu wygodnie. Teraz zaczynam od górnej części, bo jest tam wygodnie zaznaczyć ciemniejsze kawałki. One będą sobie spływały w dół. Zazwyczaj na górze kamienia mamy takie obszary, które są wyrzeźbione przez erozję już tego kamienia. W przypadku kamieni, których ja teraz dzisiaj rysuję, to granity, twarde kamienie, one mają taką charakterystykę, że łupią się wzdłuż ostrych, widocznych krawędzi. Stąd ten rysunek ostrości widoczny jest wszędzie w tym kamieniu. Nawet gdy on ulega erozji, to te miejsca są nadal dość widoczne jako ostre krawędzie. My odbieramy je jako dość ostre krawędzie. Oczywiście te przestrzenie bardziej zasłonięte będzie nam się tutaj wchodził mech w normalnych warunkach, może jakieś porosty, stąd tamten ciemniejszy kolor jest naturalną elementem. Teraz zaczynamy pomału wybudowywać detale. Na górze kamienia, gdzie mamy spękania, wskazujemy te spękania, że one spływają do tych naszych kawern końcowych i mając już te kawerny końcowe możemy mocniej je tutaj rozbudowywać. Staramy się używać zróżnicowanego cieniowania. To zróżnicowanie cieniowania służy temu, żeby nasz mózg traktował, że coś jest bardziej wypukłe bądź mniej. Jeżeli będziecie mieli równy cień, to będzie to wyglądało troszeczkę sztucznie. Starajcie się zrobić jak najwięcej plam różnych kolorystycznych. Nawet jeżeli to jest ten ciemny ołówek, który tutaj mamy, ta część ciemna, to ona nadal nie jest jednolita. To nie jest równa czarna kreska,
tylko ta kreska ma taki charakter bardziej rozproszony. Pomalutku wybudowujemy strukturę. Tutaj też dość cenna uwaga, jeżeli jakiś element Wam się nie spodoba, to na tym etapie cieniowania można sobie poprawić wygląd tego kamienia. Ja to zrobię akurat na końcu tutaj prawdopodobnie. Na razie buduję ogólną postać kamienia i patrzę, czy ta struktura wygląda dla mnie w jakiś sposób naturalnie. Widać już nawet częściowy element zaczyna mieć taki charakter drapieżnego kamienia. To czasami też się stosuje tak, że zostawiamy niedorysowany kawałek, żeby skupić uwagę widza na jakimś elemencie, a drugi element zostaje po prostu niedorysowany celowo, jest to zabieg celowy. Acz może się też zdarzyć tak, że nie dokończyliście szkicu, oczywiście możecie twierdzić, że to też jest celowe. Teraz nanoszę delikatne fragmenty designu, takiego szrafu, który pozwala zrozumieć w oku, że tam jest jakaś struktura, że ten kamień to nie jest taka biała, odbijająca przestrzeń, tylko tam coś się dzieje w tym kamieniu. To jest ważny element, żeby oko miało, albo mózg tak naprawdę, żeby miał możliwość zobaczenia czegoś więcej w tym kamieniu. Żeby nie było to takie zwykła bryła, tylko żeby to bawiło to oko, żeby to człowiek rozpoznawał, a tu jest jakieś załamanie, a tutaj coś, woda może ciekła, może tutaj jest jakiś kawałek mchu, tam widzę jakąś ciekawą przestrzeń. To wszystko musi grać, żeby nasz mózg uległ iluzji, że płaski rysunek w rzeczywistości jest trójwymiarowym bryłą. Trzeba pamiętać też, że od pewnego kąta, kiedy już mamy taki bardziej na lewo od strony osi naszego obiektu widok, to pamiętajmy, że tam będą się też w inną stronę układały linie związane z łamaniem kamienia. Ma to związek oczywiście z perspektywą, to o czym będzie na innym filmie, ale tu też warto pamiętać o tym, że te linie w pewnym momencie się odginają na drugą stronę. I naturalniejszym elementem będzie, że one będą skierowane w stronę prawą, na prawą stronę od osi symetrii tego obiektu, a w lewo będą się odginały na lewą stronę od osi symetrii. Przy skałach ważne jest też umiejętne dobranie tej czerni, tak żeby obraz był biało-czarny, ale nie żeby on był monotonny. On musi mieć plamy, muszą być bardziej czarne, mniej czarne. To będzie powodowało, że odbiór tego obrazu będzie lepszy. Jeżeli nie udaje Wam się uzyskać takich elementów, możecie zastosować mikrostruktury. One też są ciekawe. Mikrostruktura udaje nam, że coś tam się pojawia i ona pozwala nam zobaczyć elementy, których normalnie byśmy nie widzieli w takim obrazie. Jak widzicie, staram się zmieniać natężenie, czasami też kąt, pod którymi jest kreskowanie, szraf robiony. Tutaj metoda krawędzi, czyli wyciągam sobie krawędź jakiegoś elementu, żeby uzyskać takie przygięcie się na tym kamieniu. Też warto zauważenie, że kamienie nie mają jednolitej linii, czyli nie możemy narysować prostej linii, ta linia jest poszarpana, zresztą jak większość obiektów, czy byśmy wzięli cegłę do rysowania, czy jakieś inne obiekty, ta linia nie będzie prosta. Zwróćcie uwagę, że obiekty rzeczywiste mają bardzo chorpowatą powierzchnię, można powiedzieć, że wręcz nieskończoną powierzchnię, bo tam są cały czas jakieś zakamarki. Gdybyśmy sobie taki zoom zrobili na te zakamarki, to tak byśmy to widzieli. Teraz ostatni już element tutaj bryły, budujemy jeszcze to napięcie związane z pierwszym widokiem naszego kamienia. Jak widzicie, już ten kamień wygląda całkiem, mimo że on jest jeszcze niedokończony. Teraz będziemy poprawiali, dodawali mu elementy, które spowodują, że on będzie lepiej widoczny, lepiej zrozumiały, że to nie jest jakaś grupa świateł, tylko że
tutaj chcieliśmy przedstawić jako jakiś obraz kamień typu granit, powiedzmy, albo marmur łupkowaty. Kamienie są bardzo, bardzo przyjemnymi obiektami, ponieważ gdy nie mamy z natury, ich nie rysujemy, czyli z jakiegoś zdjęcia, gdzie chcemy odtworzyć konkretny rodzaj kamienia, to w tym momencie w zasadzie co narysujecie będzie widoczne jako ciekawy element. To, co jest ważne, to pamiętajcie, żeby na dole właśnie podkreślić cieniowanie. Teraz cieniowanie raczej nie kreską, tak jak było na początku zrobione, tylko takimi malutkimi kreseczkami. One spowodują, że to będzie imitowało takie typowe rzeczy, które są w okolicach dołu kamienia, czyli jakieś małe trawki, może małe mchy. Na górze staramy się też zrobić takie widoczności przełomów, które występują. Szczególnie jak widzimy troszeczkę kamień, tak jak tutaj w perspektywie lekko poniżej horyzontu. I to, co jest najważniejsze, to takie właśnie małe imitacje spękań. Oczywiście kierunek jest zależny od Was, on też może budować jakieś napięcie, jakieś kształty. Ja teraz tutaj jeszcze dokończam górę i stwierdziłem, że tutaj coś jest nie tak z tą bryłą. Ta bryła mi brakuje tego kamienia, on wisiał mi w powietrzu ten kamień, więc żeby on nie wisiał tak mocno w kamieniu, tylko podeprę sobie tutaj jeszcze kawałkiem bryły z tyłu. No i kamień jest narysowany, ale kamień to nie wszystko. Trzeba jeszcze zrobić mu jakieś tło, no przecież kamień sam nie istnieje w naturze samodzielnie zazwyczaj. I samodzielny kamień też słabo wygląda w rzeczywistości na rysunkach, obrazach, więc dobrze jest dorysować mu jakiś kolejny kamień, który będzie punktem odniesienia do tego pierwszego kamienia. Technika ta sama, czyli odrysowałem jakiś kształt, ten będzie bardziej płaski, ten kamień akurat. I teraz wybudowuję dokładnie taką samą techniką kształty tego nowego kamienia. Czyli teraz będzie drugi kamień. Ideą tego kamienia jest to, żeby on był tłem dla tego pierwszego kamienia. I tutaj pojawia się pewien problem. Problem polega na tym, że jeżeli kamienie są dość blisko siebie, to narzędziem nie będzie nam łatwo pokazać ich odległość. Nie będziemy w stanie łatwo pokazać, że jeden kamień jest bliżej nas, a drugi jest dalej. Moglibyśmy to zrobić techniką mniejszych detali, czyli że ten kamień dalszy jest mniej detaliczny, ale przy dużych kamieniach i bliskim bardzo planie to jest dość kłopotliwe. Stąd zastosując troszeczkę inną technikę, przesunimy sobie ten kamień zaroślami. One pomogą nam zrozumieć, albo naszym odbiorcom pomogą zrozumieć głębię, czyli ustalić, który kamień jest za którym. No bo teraz ta linia, zobaczcie, która będzie pomiędzy kamieniami, ona nawet dobrze odrysowana nie będzie aż tak się odcinała, żeby powiedzieć tak z pierwszego rzutu, który kamień jest na pierwszym planie, a który kamień jest na drugim planie. Ten pierwszy plan z jakiegoś powodu nas interesuje, więc chcemy go uwypuklić, pokazać, że to jest kamień pierwszego planu, a ten kamień, który tutaj rysuje, jest to kamień drugiego planu. Też dodajemy detale, tak żeby uzyskać kompozycję podobną do pierwszego elementu. I to, co nam zwiększa widoczność, to są trawki. Dodanie trawek jakichś pokazuje, że jeden element jest bliżej, a drugi jest dalej. Szczególnie, że jeżeli trawka będzie wyrastała pomiędzy kamieniami, to ona naturalnie odciągnie nam jeden kamień od drugiego, ponieważ z doświadczenia wiemy, że jeżeli trawy rosną pomiędzy kamieniami, to znaczy, że kamienie są od siebie jakoś oddalone. Trawki rysują bardzo prosto, to są kreseczki, które na końcu są odpuszczane, czyli to jest taki mają łuczek na końcu i one taką techniką są zrobione. Dobrze jest zakreskować tak naprawdę kamień dookoła, czyli zrobienie tych trawek dookoła też pozwoli nam to docelowo, tak jak w tej chwili, dobudować cień. Ja teraz dobudowuję pierwszą warstwę cienia po to tylko, żeby pokazać naturalność i wyjaśnić, skąd biegnie światło, gdyby nasz widz się do końca nie domyślił, skąd biegnie światło. Dalej dociągam już trawki. Te trawki
będą mi dopełniały i tło, które przed chwileczką zrobiłem, ale także pokazywały jakąś proporcję. Czyli ja teraz już, wiedząc, że te trawki nie są zbyt wysokie, mniej więcej rozpoznaję te trawki, jak one wyglądają, no to ja teraz już będę mógł powiedzieć, jak duże są te głasy, tak, że one to powiedzmy są między 20-50 cm, najdalej mam poczucie wielkości tego głasu. To jest dość istotne, żeby można było wprowadzić widza, odbiorcę naszego, jak sobie nie bądź, dzieła, w jakiś nastrój takiej refleksji, żeby on się zastanawiał, jak duże są te głazy. Tutaj trawy, które mają kwiatostany, na końcu też pomagają nam zrozumieć, bo kwiatostan jest w miarę znaną obszarem. Dociągamy trawki wszędzie, gdzie nam jest to potrzebne i mając już tutaj dociągnięte trawy, łatwo będzie nam zakończyć tą naszą pracę. Tak wygląda ostatecznie nasz kamień. Teraz jeszcze podciągamy troszeczkę sobie tło i cienie, wyciągamy bryłę kamienia, żeby ona się wybijała nam z tego tła. No i co najważniejsze na końcu, podpis artysty. Nigdy nie zapominajcie podpisywać pracy. Praca niepodpisana potem żyje własnym życiem, więc lepiej tak nie robić. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Miłego.